W czarnych kartach Wielkopolski zwykle zaglądamy tam, gdzie ktoś nabroił na tyle, że kat już ostrzył na niego miecz lub układał w stos bierwiona i gdzie w księgach surowy dekret zostawiał ponury ślad. Ale dziś będzie inaczej. Dziś przyjrzymy się sytuacji, gdy dziejowa zawierucha stała się dla młodego czeladnika kupieckiego, Fryderyka Bergena, impulsem do ulegania pokusom bardzo prozaicznym i bardzo ludzkim. Zabieram Was do stolicy Wielkopolski, do Poznania. Mamy piękny maj roku 1770. Do swojej rezydencji wrócił właśnie z dalekiego Drezdenka czcigodny Heinrich Helling, znany, bogaty i wpływowy kupiec poznański. Właściciel kamienicy, dworku pod miastem, a co najważniejsze, sklepu z winem oraz kramu z towarami kolonialnymi. Królowały tam węgrzyny, wina reńskie i francuskie, najlepsze gatunki wódki, cukier, kawa, egzotyczne przyprawy, korzenie, jak wtedy mawiano, oliwa, a znalazłyby się również cytryny i holenderskie sery. Nie był więc to sklepik, w którym gospodynie zaopatrywały się w pospolite produkty na codzienne posiłki, a raczej wykwintne delikatesy w połączeniu z monopolowym. Cóż takiego nasz Helling porabiał w Drezdenku, skoro w Poznaniu miał wszystko, czego potrzebował do życia na wysokim poziomie? Czy wyjechał tam w interesach? Czy coś innego było przyczyną jego pobytu w Królestwie Prus? Sądzę, że Helling jako bogaty i przewidujący człowiek opuścił Poznań z obawy przed zbliżającymi się zawirowaniami politycznymi. Rzeczpospolita była targana zawieją dziejową. Słaby i chwiejny król Stanisław Poniatowski nie cieszył się powszechnym poparciem ani możnowładztwa, ani szerokich mas szlacheckich. Szlachta nie tylko nie lubiła nowego władcy, ale także miała mu za złe to, że za jego wyborem stały carskie pieniądze i wsparcie znienawidzonego wówczas ambasadora rosyjskiego Hermana Karla von Keyserlinga. Co prawda, Keyserling w 1764 roku pożegnał się z tym światem, ale jego następca, Mikołaj Repnin, budził jeszcze większą niechęć, żeby nie powiedzieć nienawiść. W Barze, małym miasteczku na Podolu, 29 lutego 1768 roku rozpoczęła się krwawa rewolta, w ramach której naprzeciwko siebie stanęły z jednej strony oddziały rebeliantów, składające się ze zbuntowanej szlachty, a z drugiej rosyjskie siły wspierające swoją marionetkę na polskim tronie. Konfederacja barska, bo o niej mowa, rozlała się po całej Rzeczpospolitej, jednak do Poznania dotarła dopiero w czerwcu 1769 roku. Konfederaci zajęli miasto praktycznie bez walki. Oddziały rosyjskie wycofały się wcześniej, nie nawiązując kontaktu bojowego. Konfederaci pozostawili po sobie raczej dobre wspomnienia wśród mieszkańców Poznania. Podobno było to pierwsze zdobycie miasta, które nie zakończyło się złupieniem ludności cywilnej. Ale wróćmy do naszego czcigodnego kupca. Nie wiemy, kiedy Helling opuścił stolicę Wielkopolski i udał się do Drezdenka. Czy stało się to jeszcze przed czerwcem 1769 roku, czy dopiero po tej dacie, kiedy to Poznań był już w rękach konfederatów? Pozostając w sferze faktów, możemy tylko stwierdzić, że znaczną część okresu konfederackiego, jeżeli nie całość, spędził właśnie w tym pięknym miasteczku, w ówczesnej Nowej Marchi, jak nazywała się ta część Królestwa Prus. W każdym razie po zdławieniu konfederacji przez wojska rosyjskie, Helling powrócił do Poznania. Powrócił i wpadł w prawdziwą wściekłość. Zaczął przeglądać księgi handlowe, sprawdzać piwnice z winem i zapasy gdańskiej wódki. Zapewne przeliczył też worki z kawą, skrzynie z cukrem i pozostałe dobra znajdujące się w składzie. To, co zobaczył, było wstrząsające. Braki praktycznie w każdym produkcie, nieudolnie sfałszowane księgi handlowe i jego czeladnik Fryderyk Bergen. Fryderyk, któremu przed miesiącami zaufał i zostawił swój majątek w jego pieczy. Fryderyk, którego przerażona twarz była teraz blada jak ściana i choć wydawało się to niemożliwe, bladła coraz bardziej. Rzeczony Fryderyk w chwili, kiedy zaczyna się nasza opowieść, miał 23 lata. Pochodził z Gdańska. Jego rodzice, korzystając z rekomendacji gdańskiego kupca Mekiera, który był znajomym Hellinga i jego partnerem w interesach, wysłali Fryderyka do Poznania na naukę fachu. W stolicy Wielkopolski chłopak przebywał już ponad 5 lat i pomyślnie zakończywszy okres uczniowski, został wyzwolony na czeladnika. Całkiem możliwe, że po dokonaniu feralnej inwentaryzacji Helling dotkliwie pobił Fryderyka. Druga połowa XVIII wieku to nie współczesne czasy, gdzie funkcjonuje pojęcie mobbingu, a pracodawca 6 razy się zastanowi, zanim zwróci uwagę pracownikowi, żeby go przypadkiem nie urazić.
W XVIII wieku stosunki między majstrem a czeladnikiem, kupcem a subiektem dalekie były od współczesnej poprawności politycznej. Kary cielesne były na porządku dziennym, co nierzadko prowadziło do prawdziwych wynaturzeń. Rzemieślnicy w tamtym czasie nadal zorganizowani byli w wywodzące się jeszcze ze średniowiecza cechy. Kupcy z kolei gromadzili się w swoich konfraterniach. Struktura i ścieżka kariery w przypadku obu tych organizacji była podobna. Młody człowiek w wieku 14-18 lat przyjmował służbę w domu mistrza lub zamożnego kupca i stawał się tak zwanym chłopcem, czyli uczniem. Jak długo trwała nauka profesji? To było mocno uzależnione od okresu, o którym mówimy, i konkretnego zawodu. W przypadku kupiectwa nauka w XVI wieku trwała od 8 do 10 lat, co nie znaczy, że dobrze sytuowana młodzież z rodzin kupieckich nie kończyła nauki nawet po 3 latach, zdobywając tytuł czeladnika lub subiekta. Oba te terminy odnosiły się do osoby, która zakończyła naukę i rozpoczynała praktykę. Nasz Fryderyk mieści się więc idealnie w podanym zakresie, gdyż jako uczeń spędził 5 lat w kramie Hellinga. Następnie jako czeladnik rozpoczynał na poważnie praktykę, która powinna trwać minimum 3 lata i to pod okiem mistrza. Dopiero wtedy młody adept kupiectwa, w zależności od możliwości finansowych swoich lub swojej rodziny, mógł zostać samodzielnym kupcem lub kontynuować karierę nadal u swojego mistrza, ale już jako faktor, czyli człowiek samodzielnie prowadzący interesy w imieniu Pana, a z czasem nawet jako jego wspólnik. Póki co jednak nasz Fryderyk mógł zapomnieć o fantazjach na temat świetlanej przyszłości. Helling, rozzłoszczony i oburzony odkrytymi nadużyciami, wtrącił chłopaka do aresztu miejskiego, a jego sprawę oddał w ręce poznańskiego sądu. Śledztwem zajęło się 2 ławników, Marcin Urland i Dionizy Szpern. Zaraz, czy my ciągle mówimy o Poznaniu, o Polsce? Helling, Bergen, Urland, Szpern. Same słowiańskie nazwiska, prawda? A jednak nie powinno nas to dziwić. I wcale nie wynikało z faktu, że mówimy o Wielkopolsce, że niby blisko do Prus. Otóż nie. W większości polskich miast tego okresu patrycjat miejski, ale nie tylko, bo przeciętni rzemieślnicy i kupcy także, był w znacznej mierze pochodzenia cudzoziemskiego, głównie niemieckiego. Czasami prowadziło to do konfliktów. Zdarzało się, że rzemieślnicy wykonujący ten sam zawód tworzyli 2 osobne cechy w danym mieście, polski i niemiecki. Polecam serdecznie książkę autorstwa pana Jana Ptaśnika pod tytułem Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Tam właśnie możemy znaleźć taki cytat: Więc na przykład poznańscy rzeźnicy w wieku XV tworzą 2 cechy rzeźnicze. W Krakowie już z końcem XIV wieku cech szewski dzieli się na 2 cechy. Polskich i niemieckich szewców, taki sam zaś podział narodowościowy jeszcze w wieku XVI widzimy w Poznaniu. Pamiętajmy jednak, że były to raczej wyjątki niż reguła. Dobrze, kończę już ten przydługi wywód i wracamy do naszego czcigodnego Hellinga i pechowego Fryderyka Bergena. Marcin Urland i Dionizy Szpern przeprowadzili swoje własne śledztwo, w toku którego okazało się, że braki towarów, pieniędzy i fałszowanie ksiąg handlowych to tylko część zarzutów, które można postawić młodemu Fryderykowi. Jego prowadzenie się także budziło spore wątpliwości. W ramach śledztwa ławnicy zdecydowali się przesłuchać prócz samego Fryderyka 2 innych podwładnych Hellinga, 18-letniego Samuela Gudę oraz 21-letniego Karola Tajzera, a także niejakiego Fryderyka Tycia, ubogiego komornika i pomocnika mieszkającego w kamienicy naszego kupca. I w pracy śledczych widać wyjątkową dbałość i konsekwencje. W celu wyjaśnienia, co dokładnie działo się w sklepie podczas nieobecności Hellinga w Poznaniu, przygotowali zestaw 15 pytań, które kolejno zadali Bergenowi, Gudemu, Tyciowi i Tajzerowi. Zdecydowałem się zmienić nieco ich oryginalną kolejność, bo dzięki temu zabiegowi historia odsłoni nam się w jednym ciągu przyczynowo-skutkowym. Gotowi? To zaczynamy. Śledczy Marcin Urland. Czy świadek widział lub słyszał, że obwiniony Bergen sprowadzał i zapraszał różnych swoich przyjaciół do sklepu po kilku razem i tam ich częstował winem? Kogo i ile razy? Fryderyk Bergen. Z nikim nie bywałem w sklepie i nikogo nie częstowałem, prócz Ackermana, chłopca i ogrodowego, którzy więcej nie wypili, jak po 3 kieliszki. Czeladnik także od pana Szperlinga. Poszedł za mną do sklepu, wziął sobie 1/4 wina w rękę. Dla pana Kalkowskiego także 2 półkwarty, ale zapłacił. Tego też poczęstowałem 2 kieliszkami, ale nie więcej. Samuel Gude. Jak ja przyszedłem z Drezdenka, to się mnie wystrzegał, jednak widziałem, że 2 razy ogrodowy od pana Ackermana był u niego.
Fryderyk wprowadził go do piwnicy i częstował winem, jakim nie wiem. Fryderyk Tyć. Widziałem, że różnych ludzi dopuszczał do sklepu, ale co tam robili, nie wiem. Widziałem także, że kupczykowie w izbie pili. Jeden ze swarzędza nazywa się Faryzon, ale czy zapłacili? Nie wiem. Karol Tajzer. Już wyżej zeznałem, że różnych ludzi częstował, wziąwszy ich do sklepu i na górze wina dawał. Nie ma kota w domu, myszy harcują. Ledwo czcigodny Helling opuścił Poznań, chata wolna i już imprezka za imprezką. Zauważmy jeszcze, jak odpowiada nasz Fryderyk. Najpierw zaprzeczenia, ale potem sypią się wyjątki, które potwierdzają, że jednak coś było na rzeczy. Idźmy dalej. Śledczy Marcin Urland. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk z kamienicy często nie tylko w dzień, ale i w nocy wychodził? Wino butelkami, gdańską wódkę, cukier i kawę wynosił? Fryderyk Bergen. W nocy z domu nie wychodziłem, wina butelkami nigdzie nie wynosiłem, gdańskiej wódki, cukru i kawy nikomu nie wydawałem. Tylko, gdy raz Lisowski od jaśnie wielmożnego kasztelana międzyrzeckiego przyszedł i wziął butelkę wina. Koniecznie mnie przymusił, żebym go do stacji odprowadził na Butelską ulicę. Tam miał dworską pannę. Częstował ją i ja też piłem z nimi, bo mnie koniecznie zniewalał. Trzymałem ją za rękę, ale nic złego z nią nie czyniłem. Samuel Gude. To prawda, że we dnie i w nocy wychodził z domu. Dokąd? Wiedzieć nie mogę. Zauważyłem, że mu się wtedy kieszenie pękaciły, ale co w nich miał, tego nie wiem. Flaszkę wódki gdańskiej, którą on wziął, widziałem na górze, ale nie wiem, gdzie ją podział. Kiedy jaśnie wielmożny pan Gumowski był u niego w kamienicy, Fryderyk obiecał felczerowi kwartę wina, aby ten nie wydał go z powodu nocnych wyjść i musiał mu tę kwartę dać. Tak mi sam felczer opowiadał. Fryderyk Tyć. To prawda, że wychodził z domu i ja mu wtedy świeciłem. 2 razy albo 3. Na Butelską ulicę musiałem z nim chodzić i na dole na niego czekać. Bawił się godzinę, czasem mniej, czasem więcej. Do kogo zaś tam chodził i co robił, wiedzieć nie mogę, bom na dole za nim czekał. Wino, żeby nosił, cukier, kawę lub wódkę, nie widziałem. Karol Tajzer. W nocy często wychodził, gdzie i do kogo nie wiem. Brał kawę i cukier w papier i często szlachtę, lecz ich nie znam. Częstował, a potem wziąwszy wina, z nimi dokądś szedł, jako i z panem Lisowskim od jaśnie wielmożnego kasztelana międzyrzeckiego. Robi się coraz ciekawiej, imprezy się rozkręcają. Teraz dochodzą kobiety, niezbyt ciężkich obyczajów, bo w to trzymanie się za rękę to ja na pewno nie uwierzę. Być może dziwi was szczegółowa indagacja odnośnie szeroko rozumianych poczęstunków, jakich dopuszczał się Fryderyk. Jak już powiedzieliśmy na początku, Helling prowadził w Poznaniu sprzedaż wina i towarów kolonialnych. Ale co to w ogóle były te towary kolonialne? Skąd się brały? Czy były drogie? Przyjrzyjmy się kilku specjałom z hellingowych półek. Kawa na przykład to roślina, która znana była ludziom od niepamiętnych czasów. Prawdopodobnie jako pierwszy zaczął ją spożywać lud Oromo już w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem. Oromo zamieszkiwali region Kafa w Etiopii i to stamtąd Arabowie przywieźli owoce kawowca do Jemenu. Co ciekawe, Oromo gotowali i zjadali owoce kawowców, ale nie przyrządzali z nich napojów. Ten wynalazek dali ludzkości Arabowie. W XVII wieku Europejczycy odkryli kawę dla siebie. Stała się ona przedmiotem handlu międzynarodowego, na równi z cukrem i rumem. Handel kawą zmonopolizowały 2 kompanie wschodnioindyjskie, brytyjska i holenderska. To od agentów tych kompanii Helling najprawdopodobniej nabywał kawę. Cukier z kolei pochodził z francuskich plantacji na Karaibach. W tym czasie co prawda wiedziano już o tym, że identyczna sacharoza występuje tak w trzcinie cukrowej, jak i w burakach cukrowych. Jednak czas masowej produkcji słodkości z buraka miał dopiero nadejść. Pierwszą z prawdziwego zdarzenia cukrownię w Europie wybudowano w 1799 roku, więc Helling musiał kupować cukier wyprodukowany na odległych karaibskich plantacjach. Cytryny znane były w Europie już od czasów rzymskich i ich pochodzenie nie było aż tak niezwykłe jak w przypadku kawy i cukru. Pamiętać jednak trzeba, że ich uprawa obejmowała basen Morza Śródziemnego. Oznacza to oczywiście, że w Poznaniu był to owoc egzotyczny i pochodzący z importu. Towarem, który nie pochodził z odległych kolonii, była za to wódka gdańska.
Wódka ta był to bardzo mocny, jak na tamte czasy, likier o zawartości alkoholu minimum 38%. Pierwszym twórcą tego trunku był Ambroży Vermeulen, holenderski menonita osiadły właśnie w Gdańsku. Likier ten oprócz alkoholu zawierał również unikalną i ściśle tajną kompozycję 20 ziół i przypraw orientalnych. Do likieru w wersjach ekskluzywnych dodawano też płatki 22-karatowego złota. Wśród zagorzałych fanów tego specjału znajdziemy cara Piotra I, carycę Katarzynę, a także Ludwika XIV. Więc już rozumiecie, choć dziś zarzuty o podkradanie kawy, cukru i tak dalej brzmią dość niewinnie, to wtedy rzecz szła o bynajmniej nietanie rarytasy, na które przeciętni mieszczanie pozwalali sobie tylko od czasu do czasu i raczej w niewielkich ilościach, a trzon klienteli Hellinga stanowiła szlachta i bardziej zamożni mieszkańcy Poznania. Ale słuchajmy dalej. Śledczy Marcin Urland. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk miał do czynienia z córką pewnego husara u konfederatów służącego, który dowiedziawszy się o tym chciał Bergena zrębać lub zabić, z którego to powodu Bergen dla bezpieczeństwa życia uciekł do klasztoru ojców dominikanów? Fryderyk Bergen. Córce husara przy konfederacji będącego, która z matką w dworku pańskim usługiwała poranionym i tamże złożonym konfederatom, dziecka nie zrobiłem. Tylko jak szedłem po schodach, a ona szła z góry, ja ją w pas wziąłem, ale nic więcej nie czyniłem. To prawda, że ten husar z innymi nachodził mnie w kamienicy, napastując mnie o tę dziewczynę, ale żem się do niczego nie poczuwał, nie dałem mu i szklanki wody. Żem do klasztoru poszedł, to z powodu zwady z chłopcem Karolem, który mi to przez złość ciągle wyrzucał i nawet przed Żydami obgadywał mnie. Przeszedłem przez klasztor dominikański i poszedłem tyłami do ojców jezuitów. Tam dzień i noc byłem, aż pan Glizimierski i Kałeczko przekonali mnie, abym do domu przyszedł. I tak wróciłem do domu i znowu kramu pilnowałem. Samuel Gude. Kilka razy husar od konfederatów nachodził Fryderyka w kamienicy. Hałasy z innymi sprowadzonymi żołnierzami robił z Bergenem o córkę, że jej miał szkodzić. Ale czy to prawda? Ja nie wiem. Czy mu coś dał? Nie widziałem. Do klasztoru ojców jezuitów, że poszedł Fryderyk, to wiem. Nie było go przez 3 dni. Potem powrócił. Fryderyk Tyć. Słyszałem, że miał napastować w dworku pańskim dziewczynę husara konfederackiego i że jej podobno nie zapłacił. Ten husar nachodził go w kamienicy i hałasy czynił, że jego córkę miał obciążyć, ale czy to prawda? Nie wiem. Przez te najścia husara poszedł schronić się w klasztorze, ale nie wiem, czy wprzód u dominikanów, czy u jezuitów był. Przed swym odejściem mówił mi, że chce się już ugodzić z tym husarem, prosząc mnie, abym się podjął o to z nim traktować. Ale się wymówiłem. Karol Tajzer. To prawda, że go husar od konfederatów napastował i nachodził o córkę swoją. Fryderyk miał mu przyobiecać dać kawy, cukru i pieniędzy. Ale czy dał? Nie wiem. Do ojców dominikanów poszedł, a stamtąd do ojców jezuitów. Z tej przyczyny, że widziałem, jako on dawał Żydowi ze Swarzęca, w papierze pieniądze złotem. Ten Żyd często do niego z rana chodził i Bergen częstował go gdańską wódką. Wieczorem mówiłem mu, że o tym panu doniosę. On tedy, zląkłszy się, poszedł do klasztoru. Nie było go blisko 3 dni. Jak zaś te pieniądze w papierze dawał, widział to i Żyd Wulf, tu z Poznania. Jak się zaś ten Żyd ze Swarzędza nazywał, pan będzie wiedział, bom konotatkę dał panu Hellingowi. Kochliwy ten nasz Frycek był, ale tu już wdepnął chyba głębiej. Pada oskarżenie o spowodowanie ciąży i żądanie zadośćuczynienia. Wyjaśnijmy sobie słowo husar, którym opisywany jest ojciec nieszczęsnej panny. Od razu staje przed oczami husarz na koniu, w pełnej zbroi, z 6-metrową kopią i ze skrzydłami na plecach. Przyznajcie się, taki właśnie obraz pojawił wam się w głowie, ale nie. Husaria została zlikwidowana oficjalnie w 1776, ale formacja w czasie akcji naszej opowieści miała już charakter szczątkowy i reprezentacyjny. Poza tym, niezależnie od czasów, husaria rekrutowała się z zamożnej szlachty. Sam husarski koń bojowy kosztował majątek. Gdyby rzeczona dziewczyna była córką kogoś takiego, to nasz Frycek sam by zabiegał o ślub z nią. Kim więc był niechciany i niedoszły teść Fryderyka? Był najprawdopodobniej huzarem, czyli służył w oddziale lekkiej kawalerii w stylu węgierskim, do której rekrutowano znacznie szerzej niż do husarii. Członkiem takiego oddziału mógł być praktycznie każdy, od drobnej szlachty przez mieszczan po chłopów, w niektórych przypadkach włącznie.
Zapomnijmy więc o dumnie łopoczących skrzydłach i wróćmy do naszej opowieści. Następne pytanie od ławnika Marcina Urlanda. Czy świadek wie, że tenże Bergen miał przyjaźń i konszachty z innymi osobami, jako to z Krystyną, której wydawał z kramu pańskiego towary różne? Fryderyk Bergen. Z żadnymi osobami konszachtów nie miałem, ani też z Krystyną, która kiedyś u państwa Hellingów służyła i chodziła często kupować różne towary do kramu. Ale jej darmo nie dawałem, tylko za pieniądze. Samuel Gude. Ta dziewczyna, Krystyna, nie wiem gdzie zostawała na służbie, chodziła do kramu kupować różny towar. Zauważyłem, że go jej wydawał bez pieniędzy i jak ona odeszła, on też za nią wychodził, mówiąc przed nami, że idę po pieniądze. Nie widziałem jednak, aby co do kasy kładł. Bawił się godzinę i więcej. I to nie raz, lecz często bywało. Fryderyk Tyć. Powiedział mi Bergen, że z Krystyną czasem żartuje i u niej bywa, ale ja tej Krystyny nie znam. Żeby co jej z kramu wydawał, nie wiem. Żeby z innymi osobami przestawał, także nie wiem. Karol Tajzer. Ta Krystyna najpierw u pana naszego służyła i on miał z nią znajomość. Po odprawieniu się chodziła często do naszego kramu i on jej dawał kawy, cukru, cytryny, oliwy, a za to mu nie płaciła. I owszem, on nagotowawszy w papierach dla niej z kramu towaru, chował go do kuferka, a jak przyszła, a poszła do izdebki, to dobywszy go, jej dawał. No, Frycek temperament miał godny pozazdroszczenia. Na razie doliczyć się możemy 3 niewiast, ale jestem pewien, że to nie wszystkie bliskie znajome naszego bohatera. W końcu chłopak miał dopiero 23 lata, a jak wiadomo, młodość musi się wyszumieć. Wracajmy do przesłuchania. Śledczy Marcin Urland. Czy świadek wie, że tenże Bergen przebywał u podejrzanych osób na ulicy Psiej i tam to właśnie nieraz kazał odprowadzać się Tyciowi, komornikowi czcigodnego pana Hellinga? Fryderyk Bergen. Już zeznałem, że nigdzie nie chodziłem, tylko na ulicę Butelską z panem Lisowskim, ale nie na Psią i stamtąd Tyć mnie do domu przy latarni odprowadził. Samuel Gude. Nie wiem o tym. Fryderyk Tyć. Na Psiej ulicy nie był, tylko na Butelskiej. Karol Tajzer. Tyć go musiał zaprowadzić i odprowadzić z latarnią, nie na Psią, ale na Butelską ulicę, do kamienicy obok stajni jegomości pana Trepmachera. Do kogo zaś, nie wiem. Jeżeli chcielibyście na obecnej mapie Poznania szukać nazw wymienionych ulic, to próżny wasz trud. Nawet jeżeli dziś mieszkacie w tym mieście, to gdybyście znaleźli się tam w roku 1770, okazałoby się, że wygląda to jednak nieco inaczej. Co prawda najbardziej charakterystyczny element, ratusz, stał już od dawna na swoim miejscu, a zdecydowana większość budynków w obrębie murów była murowana, ale na przykład Odwach, gdzie Fryderyk, jak się za chwilę dowiemy, grywał w karty, ciągle jeszcze był drewniany. Ulice miały w ogólnym zarysie obecny układ, ale były węższe, a nad miastem górowała około 100-metrowa wieża dawnej Fary, która mieściła się na dzisiejszym placu Kolegiackim. Klasztor dominikanów, w którym schronił się nasz bohater, także nie znajdował się tam, gdzie obecnie, ale na ulicy Dominikańskiej. Na przedmieściach z kolei dominował krajobraz drewnianych domów, warsztatów i budynków gospodarczych. W XVIII wieku poza rynkiem i głównymi ulicami należało się spodziewać nierównej nawierzchni błota, kolejn i rynsztoków. Miasto miało zapach specyficznej mieszanki, dymu z pieców opalanych drewnem, zwierząt, browarów, garbarni i odpadów organicznych. Krótko mówiąc, jego aromat nie zachwycał. Po zmroku oświetlenie było punktowe i słabe, większa część miasta pozostawała w mroku. Poznań w omawianym czasie na tle innych miast Rzeczpospolitej plasował się przeciętnie. Jeżeli chodzi o wielkość mierzoną ilością mieszkańców, to zajmował 6. miejsce po Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wilnie i Lwowie. 15-tysięczny Poznań wyprzedzał za to Toruń, Elbląg czy Lublin. Sporo żyło wtedy w Poznaniu cudzoziemców. Szacuje się, że 15% mieszkańców miasta stanowili Żydzi, a kolejne 10% Niemcy. Następnym zaskoczeniem byłaby powierzchnia. Poznań obejmował wtedy ściśle stare miasto, otoczone murami, choć w czasach, kiedy rozgrywa się nasza opowieść, były one już w kiepskim stanie. Do miasta prowadziły 4 bramy: Wroniecka, Wrocławska, Wodna i Wielka. Oprócz tego w murach znajdowały się furtki. Dobrze były rozwinięte przedmieścia.
Śródka, Garbary, Święty Marcin czy Chwaliszewo to były wówczas właśnie osobne, podmiejskie organizmy, które miały być włączone w granice Poznania dopiero za kilkanaście lat przez Prusaków. Wilda, Łazarz i Jeżyce dostąpiły tego zaszczytu w kwietniu 1900 roku, a Rataj czy Piątkowa jako dzielnic miasta nawet nie było w planach. Ich czas miał nadejść dopiero w XX wieku. Od tamtych czasów pozmieniały się również nazwy niektórych ulic w ścisłym centrum. Obie ulice występujące w naszej opowieści oczywiście istnieją. Ulica Butelska to dziś nic innego jak obecna Woźna. Z ciekawostek, to właśnie przy niej w średniowieczu mieszkał kat i znajdowały się łaźnie miejskie, ustępy oraz rynsztok odprowadzający nieczystości do Warty. Z kolei wymieniana w zeznaniach ulica Psia to aktualnie szkolna. Wróćmy jednak do pytań śledczego Urlanda. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk Bergen w karty grywał na pieniądze? Z kim? I ile przegrał? Niechaj zezna. Fryderyk Bergen. Nie grałem nigdzie w karty, tylko gdym na odwachu siedział, tam przegrałem 2 złote. W domu także z czeladzią kupiecką grywałem i to rzadko, po groszu, alem więcej nie przegrał z pańskich pieniędzy, jak złoty jeden. Samuel Gude. Słyszałem tylko o tym, że miał grać w karty na odwachu z konfederatami, alem tego nie widział. Żeby zaś grał w domu, też nie widziałem. Fryderyk Tyć. Słyszałem, że na odwachu grał w karty. Ile przegrał, nie wiem. We dworcu pańskim także widziałem, że z żołnierzem piechotnym grał w karty i żołnierz mu został winien 8 groszy. O więcej graniach nie wiem. Karol Tajzer. Grywał w karty siedząc na odwachu, także i z kupczykami w izdebce dolnej i zauważyłem, że zawsze przegrywał. Wina zaś, co kilka kwart wypili jego kompanii, to więcej darmo, bo za 1 kwartę zapłacili, a za więcej nic nie dali. Sera holenderskiego także im dawał, gdy był w kramie, a gdy go nie było, to dobywszy z kieszeni pieniędzy, posyłał mnie po ser i po biały chleb i częstował ich. Raz także czeladnik pana Sperlinga. Nie wiem jak się nazywa, tylko że rodem jest ze Swarzędza i inni kupczykowie grali z nim w izdebce. Potem zaprowadził ich do sklepu i tam najlepszym winem częstował. Także ze szlachtą na górze grywał. Prócz tego, gdy się trafiło, że kto do Drezdenka jechał, a on co do pana tam ordynował, to jadącego częstował i na drogę tabaki dawał, co też Wajertowi ze skoków jadącemu do Drezdenka czynił i jego częstował. A potem przez Żyda kawy i cukru jemu posłał. Świetnie. Mamy już alkohol, kobiety i hazard. Co mogło pójść nie tak? Takie życie kosztuje i to kosztuje naprawdę drogo. Fryderyk pochodził z Gdańska, możliwe, że również z kupieckiego domu, ale pamiętajmy, że był dopiero co upieczonym czeladnikiem. Helling zapewniał mu, co prawda, wikt, opierunek i trochę grosza na drobne wydatki, ale na pewno dochody Fryderyka nie pozwalały na życie na prezentowanym w zeznaniach poziomie. Skąd brał na to pieniądze? Dowiemy się z dalszych przesłuchań. Tym razem pytania zadawać będzie Dionizy Szpern. Czy świadek wie, widział lub słyszał, że obwiniony Bergen, zostając w terminie u czcigodnego pana Hellinga, nosił przy sobie pieniądze? Od kogo te pieniądze miał i ile? Fryderyk Bergen. Podczas tej 5-letniej służby pieniędzy przy sobie żadnych nie nosiłem. Chyba że gdy mnie gdzie pan posłał po pieniądze za towar, to je przyniósłszy i zapisawszy w regestr, do kasy kładłem. Jak pana podczas bytności konfederatów w Poznaniu nie było. Odbierałem pieniądze od kupujących i pijących wino. I że czasu nie miałem zaraz w książkę zapisać, abym się pomiarkował ilem wina i jakowego sprzedał, nosiłem je często w kieszeni. Czasem to było kilka złotych, czasem kilkanaście, jednak nie więcej, jak do 5 czerwonych złotych. A że się często trafiało, że mnie wieczorem odbierał, to mnie nazajutrz do kasy kładł i w regestr notował, zapisując co sprzedałem i jakiego gatunku. Regestra pokażą. Samuel Gude. Już jest pół roku, jak jestem w terminie kupieckim u czcigodnego pana Hellinga, który gdy za granicę wyjechał i w Drezdenku podczas wojska konfederacyjnego bawił się, jam tam był u niego. Jak mnie odesłał do Poznania, przykazał mi, abym dał baczenie, aby w domu jego szkody nikt nie czynił. Przyjechawszy, widziałem, że Fryderyk Bergen w dokończeniu 5-letniego terminowania swego, będący w kramie pańskim, miewał w kieszeni pieniądze i jak je, prowadząc gospodarstwo domowe, tak na potrzeby domu dawał, jako też prywatnie ekspensował na biały chleb i na piwo. Kiedy raz kluczy dobywał z kieszeni,
widziałem, że mu złoty polski wypadł z niej. Klucze od kasy z początku miał, a na ostatku oddał je pannie, córce pana Hellinga. Jednak i wtedy pieniądze miewał. Ile? Tego wiedzieć nie mogę. Fryderyk Tyć. Widziałem, że miewał różne pieniądze i nosił je w kieszeni. Nawet czerwone złote miewał. Gdym się go raz pytał, skąd ma pieniądze, odpowiedział, że był u dłużników i je odebrał. Jak zeznałem, bez pieniędzy nigdy nie był. Karol Tajzer. Widywałem, że z kasy brał pieniądze, tudzież gdy wino sprzedawał, to zamiast do kasy do kieszeni pieniądze kładł i często co sprzedał, to w rejestr nie wpisał. Miewał w tejże kieszeni monetę, a czasem i czerwone złote, ale mnie dostrzegł ile. I następne pytanie Dionizego Szperna. Czy świadek wie, że tenże Bergen pieniądze pożyczał ludziom? Komu? Ile? Niechaj zezna. Fryderyk Bergen. Jego mości panu Glizimierskiemu pożyczyłem czerwonego złotego, o którym mi mówił. I potem Jabłońskiemu, chorążemu od konfederatów, który pił u nas wina i płacił, pożyczyłem 4 złote na usilne jego prośby. Dotąd ich nie oddał. Jego mość, pan Glizimierski, brał dawniej pieniądze, ale je zaraz oddawał. Wiedziała o tym gospodyni. Jego mości, panu Desaowi, także pożyczyłem 1 złoty. Jeszcze go nie oddał. Panów Glizimierskiego i Desau nie zapisałem w rejestr, tylko pana Jabłońskiego. Więcej nikomu nie pożyczałem. Samuel Gude. Nie wiem, czy pożyczał. Słyszałem o tym, że Żydowi Swarzęckiemu dał pieniądze schować, ale nie wiem któremu. Bo też to mi inny Żyd powiadał, który jak się zowie, nie wiem, ale go poznam. Fryderyk Tyć. Wiem, że pożyczył 1 złoty panu Desau. Także szlachcicowi, nie wiem jak się nazywa, pożyczył 4 złote. Będzie wiedział o tym uczeń. Karol Tajzer. Oficerowi konfederackiemu, nie wiem jak się nazywa, pożyczył czerwonych złotych 4 i z nim w karty grywał u Augustyna Zielińskiego na Wielkiej ulicy. Dionizy Szpern drąży dalej temat. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk różne rzeczy sobie pokupił, jako to pończoch jedwabnych 2 pary, sprzączek srebrnych garnitur, kordon złoty do kapelusza, rękaw z popielic, czapkę z dobrym siwym barankiem, kilka par pończoch bawełnianych, czapki nocne, koszule itd.? Fryderyk Bergen. Pisał pan do mnie, abym sobie rzeczy pokupował i posprawiał. Co tedy kupiłem, jest w rejestrze, który podaje to wyraźnie. Pończochy jedwabne, sprzączki srebrne, kordon złoty do kapelusza i pończochy bawełniane dostałem z domu. Jako dowód jest na to list od brata mego z Gdańska. Czapki nocne 2 kupiłem tu, ale za moje pieniądze, bo mi brat przysłał 2 złote. Samuel Gudy. O tym pokupowaniu rzeczy nic nie wiem. Tylko raz widziałem, że miał białe, nowe, bawełniane pończochy. Za czyje pieniądze je kupił? Nie wiem, tylko że skrycie są kupione. Fryderyk Tyć. Nie wiem. Karol Tajzer. Widziałem ja te rzeczy u niego, ale nie wiem skąd je miał i za jakie pieniądze kupił. Co do koszul, to je nabył za pieniądze wzięte z kasy. No pewnie, jak się bawić, to na całego. Fajne, ekstrawaganckie ciuchy i dodatki są niezbędne. W końcu, jak cię widzą, tak cię piszą. Czy Fryderyk zupełnie bezrefleksyjnie poszedł w tango i w ogóle nie brał pod uwagę, że Helling kiedyś wróci i cały ten bal skończy się wielką katastrofą? No nie. Brał to pod uwagę i jak zobaczymy w dalszej części zeznań, próbował minimalizować szkody. Jak się jednak okaże, robił to nieudolnie i cała sprawa wyszła na jaw. Ale po kolei. Oddajmy ponownie głos dociekliwemu Dionizemu Szpernowi. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk Bergen ważył się pańskie księgi i regestra lustrować i przerzucać? Co miał w tym za ciekawość i rację? I czy nie fałszował rejestrów? Fryderyk Bergen. Pańskich rejestrów własnych nie czytałem, bo nie były przy mnie, a tylko kramne, w które ja wpisywałem, alem ich nie fałszował. Samuel Gude. Pańskich ksiąg, żeby się tykał, nie widziałem. Jeśli chodzi o kramne, to je miewał i rewidował. Blisko przed przyjazdem pańskim z Drezdenka często je do izdebki brał i nad nimi siedział i mając kałamarz i pióro, poprawiał je. Raz zauważyłem, że pewnemu szlachcicowi, jak się zowie, nie wiem, butelkę wina nadpisał, ale z kasy kramu wziąwszy pieniądze za tą butelkę wina, do kasy winnej je włożył. Także w książkach, gdzie była liczba 3, to na 4 poprawił. Pokaże się z książek. Fryderyk Tyć. Tego ja nie wiem. Karol Tajzer. Księgi i regestra kramne często miewał, czytał i rewidował, ale czy coś poprawiał albo fałszował? Tego nie wiem. Tylko w jednej książce, gdzie długi są, widziałem, że karty powydzierał i spalił je, a znowu insze pisał. Są w tej samej księdze jeszcze znaki, także registr zanotowanych butelek z winem wydarł.
Widać tutaj ewidentnie, że Frycek próbuje mataczyć i ukrywać swoje działania przed Hellingiem. O ile zeznania Samuela można różnie interpretować, a Tyć stwierdza, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat, to informacje od Karola są tutaj kluczowe. Powiedzmy sobie jasno, tych dwóch, nasz Fryderyk i Karol, nie cierpiało się serdecznie i jeden drugiego by w łyżce wody utopił. Niestety nie wiemy, co było przyczyną owej nienawiści, ale że była ona faktem, nie mam żadnych wątpliwości. Ale księgi to nie było jedyne mataczenie Fryderyka. W toku dalszych zeznań okazuje się, że przejął również kontrolę nad korespondencją pomiędzy Hellingiem a jego kontrahentami i córką. Posłuchajmy. Śledczy Dionizy Szpern. Czy świadek wie, że Bergen listy na poczcie do pana swego pisane przejmował i od pana z Drezdenka do córki pańskiej pisane, odbierał i czytał? Fryderyk Bergen. Żadnych listów pańskich nie przejmowałem z poczty. Jeżeli je odebrałem, Tom je oddał córce pańskiej, jednak ich nie odpieczętowałem i jak mi je dano, tak one tejże córce oddawałem. Samuel Gude. Żeby listy na poczcie przejmował, tego zeznać nie mogę, bo mnie widział. Jednak gdy panna chorowała, a on zobaczył list ręką pańską pisany i odpieczętowany, wziął go do siebie. Ona tego nie widziała, więc jej go musiał potem zwrócić. Fryderyk Tyć. Po listy sam zawsze chodził na pocztę, ale czy je przejmował? Nie wiem. To prawda, że odebrawszy list Węgrzyna Kaparskiego, odpieczętował go i czy go zapieczętował znowu, czy nie? Nie wiem, tylko Kaparski był o to bardzo zły. Karol Tajzer. Nikomu nie dał chodzić na pocztę, tylko sam chodził i listy odbierał. Nawet Węgrzynowi Kaparskiemu list odebrawszy odpieczętował. Gdy się trafiło, że pan do panny pisał list, to często odpieczętowany albo też innym lakiem przypieczętowanym przynosił. Panna nam to powiadała. Czy jednak on sam odpieczętował, czy też konfederaci przy rewizji, wiedzieć nie mogę. Przyznacie, że zachowanie cokolwiek dziwne jak na czeladnika zastępującego swego pana? Hulaszcze życie, któremu Frycek się oddawał, doprowadziło również do innego nieszczęścia. Nie zadbał właściwie o powierzony mu majątek i... Zobaczmy, co się stało. Śledczy Dionizy Szpern. Czy świadek wie, że tenże Bergen, zatrudniwszy się spacerami, wychodząc często z domu, nie dał na sklep baczenia, przez co wyciekło kilka beczek wina? Fryderyk Bergen. Nie wyciekło więcej wina, jak pół beczki, i to nie z niedbalstwa, tylko że nie miałem pomocy od chłopca drugiego. Także beczka wyciekła, ale podczas niebytności mojej, gdym do pana do Drezdenka pojechał i chłopiec Karol temu winien. Na spacery nie chodziłem, prócz do pana Dessau, na Święty Wojciech i to tylko w święto, po południu. Nie bawiłem się dłużej, jak godzinę albo dwie. Samuel Gude. Od początku nastania mego, podczas niebytności pana, zauważyłem i widziałem, że Fryderyk często wychodził i po całym dniu nie bywał w sklepie. Gdzie się bawił? Nie wiem. A że się pomiarkował, iż ja to spostrzegłem, zawołał mnie do sklepu i tam mówił do mnie: widzę, żeś ty dobry człek i mnie się podobasz. Trzymaj stronę ze mną, a ja wszystko uczynię, co będziesz żądał. Ja mu na to nic nie odpowiedziałem, bo dopiero 2. czy 3. dzień minął, jak przybyłem. Potem pomiarkowawszy, że ja daję baczenie, strzegł się mnie i tak często nie wychodził. Fryderyk Tyć. Wychodził na spacery i kramu nie pilnował. Mógłby był kto pana skrzywdzić, ale ja robiąc tabakę, często dawałem baczenie na interes. Raz Fryderyk zostawił tak kram otwarty, jako też i sklep. Myślałem, że tam jest i wołałem go, ale go nie było. O jednej beczce, że wyciekła, to wiem. O drugą beczkę także się kłócili, że miała wyciec, czy też z niej wina wydał. Karol Tajzer. Na spacery często chodził i klucze z sobą zabierał. Do sklepu nikogo będąc w domu nie dopuszczał. Beczka jedna wina starego, jeszcze podczas bytności pańskiej w domu, wyciekła. Pan mu rozkazał, aby poszedł był do piwnicy zobaczyć, czy która beczka nie pękła. On nie poszedł i tak szkoda się stała. Druga beczka, bardzo dobrego wina, pod niebytność pańską także wyciekła, ale tylko do połowy. On kazawszy tę beczkę pobić ordynaryjnym winem, dolał i jeszcze z drugich beczek dobierał wina i dolewał, chcąc je do tego kształtu i stanu przyprowadzić, jak było. Z trzeciej, napoczętej już beczki pospolitego wina. Nie wiem, gdzie się reszta podziała. Bednarzowi dawał 4 garnce wina, aby go nie wydał, że beczka wyciekła, ale on nie chciał. Ten bednarz zawsze u nas robi.
Wino się rozlało, można by rzec. I cóż czyni nasz czeladnik? Woła bednarza. I dobrze, beczki potrzebowały naprawy, ale za wszelką cenę stara się uratować sytuację. Do szlachetnego i wykwintnego trunku dolewa zwykłego cienkusza i jeszcze proponuje łapówkę bednarzowi za milczenie. Śledczy Dionizy Szpern. Czy świadek wie, że tenże Bergen, przednie wina wyczęstowawszy i wypiwszy, podłym i nadpsutym winem podolewał, a przeto wielką i niepomiarkowaną szkodę panu uczynił? Fryderyk Bergen. Anim dolewał, anim go wypił. Samuel Gude. Nie wiem o tym. Fryderyk Tyć. Widziałem, że dolewał win i ja mu musiałem pomagać, ale nie wiem, czy podłym i złym, czy nie. Karol Tajzer. Już zeznałem, że częstował i dolewał wina. Wagą fałszywą towar mierzył i chcieli go za to bić. Dlaczego to właśnie winu poświęcono tyle czasu i wysiłku, żeby ustalić, co się stało? No cóż, to był największy składnik majątkowy strat, których Frycek narobił. Ale w całej tej sprawie mieliśmy jeszcze jeden wątek. Wątek, który, jak sądzę, został źle zinterpretowany przez sławetnych Urlanda i Szperna. Ale posłuchajmy. Śledczy Dionizy Szpern. Czy świadek wie, że tenże Bergen pieniądze, w papierze zawinione, dawał Żydom do schowania? Ile tych pieniędzy było i którym Żydom dał? Niech zezna. Fryderyk Bergen. Ani żadnych pieniędzy nie miałem w papierze, ani tak zawinionych Żydowi nie pokazywałem. Samuel Gude. Widziałem, że Żydowi ze Swarzędza dawał coś w papierze, ale nie wiem, czy pieniądze, czyli co innego. Żyda poznałbym, gdy go zobaczę, ale nie wiem, jak się nazywa. Ten Żyd bywał z nim w izdebce na dole. Miewali tam jakieś zmowy, lecz gdy ja byłem w izdebce, to go albo odsyłał, albo ja wyjść musiałem do kramu, więc nie wiem, co się między nimi działo. Fryderyk Tyć. Nie wiem i nie widziałem. Mnie chciał dać 6 złotych, żebym mu je schował, ale ja się w to nie chciałem wdać. Było to przed Bożym Narodzeniem roku przeszłego. Uważałem, że niedobrze chciał czynić, bo mi mówił, że ja muszę do domu pojechać, gdyż przez kłótnię z drugim chłopcem nie mogę wytrzymać. Karol Tajzer. Już zeznałem i Żyda tego ze Swarzędza panu zakonotowałem. Materiał źródłowy do tego odcinka jest jak dotychczas dość nietypowy. Wszystkie dane pochodzą z ksiąg Sądu Kryminalnego Miasta Poznania. Problem z tym źródłem jest taki, że mamy tylko zeznania. Brak nam konkretnie postawionych zarzutów, jak również nie znamy zasądzonego wyroku. Nie znając zarzutów, trudno mi zinterpretować pytanie zadane przez śledczego. Sądzę, że jego intencją było zbadać, czy nasz Frycek nie próbował przy pomocy owego tajemniczego Żyda ze Swarzędza wytransferować ukradzionych Hellingowi pieniędzy. Osobiście sądzę, że ławnicy byli w błędzie. Myślę, że zdecydowanie nie doszacowali swawolnych skłonności Fryderyka. Jestem przekonany, że nasz utracjusz wcale nie próbował ukrywać skradzionych pieniędzy. Możliwe, że po prostu pożyczył jeszcze więcej środków na dobrą zabawę, tudzież na załatanie największych swoich nadużyć w miejscu pracy od Żyda lichwiarza, a w momencie składania zeznań był dłużnikiem nie tylko czcigodnego Hellinga, ale również owego Żyda. Przed nami ostatnie pytanie, które zadał Dionizy Szpern. Czy świadek wie, że tenże Fryderyk Bergen przed różnymi ludźmi mówił, że gdyby mógł panu swemu szkodę, którą poczynił przez ten czas, na 80 lub 100 złotych nagrodzić, byłoby dobrze? I co więcej w tej okoliczności czynił? Niech zezna. Fryderyk Bergen. Mówiłem tak, to prawda, ale z tego powodu, że ustawiczne w domu miałem kłopoty, więc powiedziałem, że wolałbym 80 złotych zapłacić, niżeli taki kłopot mieć. Przyznaję się, że pan na mnie wyłożył na sprawunek sukien i innych rzeczy 49 złotych, w które wchodzi też beczka wina, co z początku służby mojej wyciekła. Także wyciekło pół beczki wina, jak wyżej zeznałem, rachuję ją na 20 złotych. I potem pożyczyłem od pana 4 złote, a także 3 złote, które są na rachunku. I jeszcze liczę 1 złoty, który przez ten czas mogłem na kawę wyekspensjować. Czyni to wszystkiego 77 złotych. Do tego dodaję 3 złote, już dla świętego spokoju. Wychodzi 80 złotych. Samuel Gude. Potwierdzam, że kiedy pan wrócił, to Fryderyk przy mnie powiedział, bym 80 i więcej czerwonych złotych dał, żeby się to skończyło. Fryderyk Tyć. Powiedział i przyznał się przede mną, że panu szkodę zrobił i krzywdę, za którą 80 złotych chce mu dać. Karol Tajzer. Przyznał się, że panu szkodę zrobił i żeby za nią dał 80 złotych, aby tylko był wolny.
Tak kończą się zeznania Fryderyka, Samuela, Tycia i Karola, ale to nie był jeszcze koniec pracy śledczych. Widać, że kwestia wina była dla nich najważniejsza. Postanowili więc, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, skonsultować sprawę z ekspertem. Przesłuchano w związku z tym sławetnego Rocha Nielubińskiego, owego bednarza, który wykonywał naprawy beczek. Zeznaje Roch Nielubiński. Ja więcej powiedzieć nie mogę, tylko jako, że zawsze robię robotę bednarską u czcigodnego pana Hellinga. Tak roku tego, przed mięsopusty, jak w sklepie wyciekła beczka wina i licho co zostało, ten Bergen przyszedł do mnie mówiąc, abym poszedł ją pobić i poszedłem jeszcze w dzień niedzielny. Zastałem w sklepie tą beczkę przez Bergena. Jak mi sam powiadał, przewróconą i do góry dnem stojącą, którą pobiłem. On mnie wtedy prosił, abym o tym wycieczonym winie nikomu nie powiadał i ja mu to przyrzekłem. Jak pojechał do pana, do Drezdenka i z drugiej beczki wino nie wiedzieć, gdzie się podziało. Przyjechawszy, na powrót poszedł do sklepu i tam nie wiem, co robił. Wyszedłszy, kłócił się z chłopcem Karolem o to wino zaginione, udając, że ja miałem to właśnie beczkę pobić. A ja jej nie pobiłem, tylko pierwszą. I specjalnie na pokazanie chodziłem z panną i z chłopcem Karolem do sklepu. Tam, na tej pierwszej beczce, którą ja pobiłem, zostaliśmy na konwi świeże zacieki od wina. Potem ten sam Bergen prosił mnie mocno, abym powiedział, żem tę drugą beczkę pobijał i obiecał mi za to dać 2 garnce wina. I lubo mnie nachodził, dzień w dzień. Jednak ja nie podjąłem się tego. Nawet czelać moja powiadała mi, że ich też, jak ja się wymówiłem, namawiał na to samo i obiecał im dać czerwony złoty. Na koniec swoje 3 grosze dorzucił jeszcze komornik Tyć. Z kontekstu wypowiedzi wynika, że Fryderyk niekiedy stołował się u niego i jego żony. Także bywał u mnie w domu, często kawę nosząc i cukier. Kazał ją gotować i żona moja gotowała mu ją. Było tego kilkanaście razy. Miarkuję, że to kosztowało 1 złoty. 2 szynki kupiwszy, za które dał 7 złotych, do domu mego przyniósł i kazał je żonie mojej gotować i raz po raz chodząc jadł i nam też dał. Czasu pewnego przyszedłszy do domu mego, zaczął przy żonie dyskurs o wiarę i począł wiarę katolicką szkalować. Żona moja chciała iść na niego na skargę. On, pomiarkowawszy to, prosił ją, aby nie mówiła i dał jej za to 2 złote. Mnie zaś samemu, abym na niego nie gadał i tego, co on robił, nie wydawał, dał mi różnymi czasy po kilka złotych. Wyniesie to blisko 3. Do Drezdenka jadąc, dała mu panna kilka złotych na drogę. On się tym nie kontentował, ale poszedł do kasy, wziął z niej 8 czy więcej złotych i kawy oraz cukru z kramu na drogę. Kołacze także kazał sobie kilka razy piec, każdy kosztował najmniej złoty 6, prócz korzenia, które osobno do niego z kramu dawał. Do Swarzędza jadąc po interesie pańskim do Żyda nabrał kiełbas 6 i w Swarzędzu kazał je i całą gęś upiec i butelkę wina z domu wziętą wypił. I ile razy do Swarzędza jeździł, zawsze brał pieniądze. Żyd swarzędzki, nie wiem jak się zowie, mówił mu tam coś i postraszył go. On też, będąc od niego postraszony, mówił do mnie, że pojedzie, zabrawszy rzeczy swoje. Precz, tylko jeszcze pieniędzy na drogę musi nabrać. Wiele ten Bergen panu przewinił i jego skrzywdził, ale trudno wszystkiego pamiętać. To wszystko, co zachowało się do naszych czasów ze sprawy przeciwko Fryderykowi Bergenowi, czeladnikowi, pracującemu dla poznańskiego kupca Heinricha Hellinga. Możliwe, że zeznań było więcej, ale nam musi wystarczyć tyle. Nie znamy wyroku, jaki zapadł w jego sprawie, ani jakie były dalsze losy chłopaka. Spróbuję teraz przedstawić najbardziej prawdopodobne orzeczenie, jakie mogło być wydane w tym przypadku. Moim zdaniem Fryderyk Bergen, gdyby wszystkie zarzuty zostały mu dowiedzione, nie wyszedłby z tej sprawy jedynie z naganą i nakazem zwrotu pieniędzy. W realiach poznańskiego sądownictwa miejskiego końca XVIII wieku sprawy o sprzeniewierzenie mienia, fałszowanie rejestrów handlowych i oszustwo na wadze traktowano poważnie. Uderzały nie tylko w jednego kupca, ale w zaufanie do całego rynku, a to było dla miasta fundamentem. Najbardziej prawdopodobne jest więc, że sąd nakazałby pełną restytucję szkody, sumę, która w aktach przewija się jak refren 80 zł, być może nawet więcej, doliczając koszty postępowania i utrzymania w ratuszowym więzieniu. Następnie kara cielesna, publiczna i upokarzająca. Pręgierz na rynku, kilkadziesiąt rózg wymierzonych na oczach mieszczan, do tego kilka tygodni w wieży. Czas wystarczający, by młody Huncfot przemyślał, ile warta jest lekkomyślność. A na koniec
wyświecenie z miasta. Czasowe, może 3-letnie, a może bezterminowe, jeśli sąd uznałby, że fałszowanie ksiąg i niszczenie kart rejestrów przekroczyło granicę, zza której nie ma już powrotu do uczciwego kupiectwa. Nie wiemy, czy tak właśnie się stało, nie wiemy, czy Fryderyk nie przekreślił całkowicie swoich szans na wykonywanie zawodu kupca. W XVIII-wiecznym Poznaniu handel opierał się, jak i dziś, na zaufaniu, a kto go nadużył, płacił nie tylko pieniędzmi. Nasz bohater na skutek okoliczności został spuszczony ze smyczy sztywnych reguł swego kupieckiego otoczenia. Zatracił się w wesołej zabawie bez pamięci. Był w wieku, w którym łatwo uwierzyć, że konsekwencje nigdy nie nadejdą. Chciał być kimś więcej niż tylko czeladnikiem bez grosza przy duszy. Szukał rozrywek i pragnął korzystać z uroków życia. I trudno mieć o to do niego pretensje. Problem polegał na tym, że ten plan realizował za cudze środki, a spirala długów szybko się nakręcała, ciągnąc do na dno. Cóż, upadek nie zawsze zaczyna się od wielkiej zbrodni. Czasem na początek wystarczy mały przekręt. I jeśli ten materiał Was zainteresował, zostawcie po sobie ślad. Łapka w górę i subskrypcja. Pomaga temu filmowi dotrzeć do kolejnych osób. W komentarzach możecie napisać, jak Wy ocenilibyście Fryderyka. Nieodpowiedzialny lekkoduch czy świadomy oszust? W kolejnym odcinku poznamy historię, w której zadawnione i nawarstwione przez lata urazy doprowadziły do tragicznego finału. Zapraszam na proces do miasta jego królewskiej mości, Gniezna. Tytuł kolejnego odcinka: O jedną kłótnię za daleko.